Cześć, witamy na kanale Grupa Krukowiak. Kontynuując poprzedni film, dalej idziemy w temacie doboru opryskiwaczy, ale tym razem skupimy się na opryskiwaczach nie tym razem przyczepianych, zawieszanych. Zaczynamy od mniejszych opryskiwaczy reprezentujących dwie grupy. Opryskiwacze zawieszane z serii Optimal i opryskiwacze zawieszane z serii Heros. Na przykładzie tych oto trzech sztuk maszyn będziemy pokazywać różnice, czym one się różnią, czyli czym różni się Optimal od Herosa, ale pokażemy również, czym różnią się poszczególne belki i rozwiniemy temat doposażenia poszczególnych maszyn. Pierwszy prezentowany tu model jest to opryskiwacz serii Optimal o pojemności 600 litrów, belka nie za duża, 12-metrowa. Seria Optimal charakteryzuje się, że to są proste, mniejsze opryskiwacze, oczywiście w pełni, bym powiedział, możliwością indywidualnego doposażenia, oczywiście budowane z najlepszych dostępnych podzespołów, czyli nie rozróżniamy opryskiwaczy lepszych i gorszych pod względem jakości wykonania, a tylko i wyłącznie większych, mniejszych, dedykowanych dla danego gospodarstwa. Seria Optimal, po pierwsze, to są dostępne tylko pojemności do 600 litrów, belki tylko i wyłącznie ręcznie rozkładane, zbiorniki tutaj 600 czy 400 litrowe, są to nadal zbiorniki polietylenowe, ponieważ firma Krukowiak oferuje tylko i wyłącznie zbiorniki polietylenowe. Dlaczego? Są to zbiorniki, które są po pierwsze gładkie w środku, wręcz bym powiedział jak szkliste. Bardzo łatwo jest utrzymać je w czystości, bardzo łatwo jest je umyć po skończonym zabiegu. Zbiornik polietylenowy charakteryzuje się tym też, że jest również elastyczny. W razie kontaktu z jakimś przeszkodą nie ulegnie tak szybko uszkodzeniu jak zbiorniki poliestrowe, czyli potocznie zwane żywiczne. Seria Optimal charakteryzuje się nie tylko wyposażeniem, ale również ilością zbiorników. Tu jest tylko i wyłącznie zbiornik na ciecz roboczą oraz zbiornik na umycie rąk, który jest tam wymogiem zgodnie z przepisami. Nie ma tak zwanego zbiornika na czystą wodę, który mógłby posłużyć do przepłukania, umycia opryskiwacza już na polu. Dlatego są to proste zbiorniki, prostsze opryskiwacze i coraz rzadziej nabywane przez naszych klientów. Na przykładzie sąsiadującego obok zbiornika, tu już widzimy opryskiwacza Heros, przedstawiciela serii opryskiwaczy Heros. I tu już, jak możemy zauważyć, ten opryskiwacz wyróżnia się tym, że mamy zbiornik ten trzeci, czyli ciecz robocza, mycie rąk, ale jest już zbiornik na czystą wodę, która służy, czy ma służyć do przepłukania całego układu cieczowego, czyli już na polu możemy w bardzo szybki sposób, w bardzo dokładny sposób, bo ciecz, która robocza była w środku, nadal jest w stanie ciekłym. Łatwo jest to nam będzie opłukać, łatwo jest to nam zrobić już na polu, a przede wszystkim te resztki cieczy możemy wypryskać na powierzchni tej, której wykonywaliśmy zabieg, więc nie bawimy się, nie obawiamy się spalenia uprawy. Czym się różnią jeszcze opryskiwacze, czy czym się wyróżniają opryskiwacze serii Heros na tle serii Optimal? Po pierwsze, tak jak powiedziałem, zbiornikiem, ale przede wszystkim dostępną pojemnością, czy dostępnym zakresem pojemności. Seria Heros jest to od 400 nawet do 1900 litrów cieczy roboczej w samym zbiorniku. Plus oczywiście w obu przypadkach możemy to połączyć ze zbiornikiem czołowym, ale to sobie może omówimy później przy okazji samego już doposażenia. Herosy, czy zbiorniki do opryskiwaczy Heros rozróżniamy na dwie grupy, czyli od 400 do 1000 litrów i tu jest przykład zbiornika 1000-litrowego. Chodzi nam przede wszystkim o kształt. Tu jak widzimy zbiornik ma zwykły taki prostokątny kształt z taką charakterystyczną szyjką, grzybkiem pod rozwadniacz, pod pokrywę lewową. Druga grupa zbiorników i różnią się tylko i wyłącznie kształtem i wielkością. Jest to grupa zbiorników od 1300 litrów poprzez 1600 do 1900 litrów. Należy pamiętać, bo często Państwo pytacie nas, czy to jest kwestia belki, czy cokolwiek wyposażenia. Nie, to jest tylko i wyłącznie kwestia pojemności. Do 1000 litrów od 1300. Niezależnie od tego, jaka belka z tyłu będzie dopięta, tylko i wyłącznie wpływ na kształt zbiornika ma pojemność, jaką wybieramy. Więc zadajmy sobie pytanie, którą grupę opryskiwaczy wybieramy, która dla nas będzie najlepsza? Optimal, prosty, czy Heros z możliwością większej rozbudowy pojemności? Tutaj pytanie numer 1. Na czym nam zależy? Czy zależy nam tylko na prostym, tanim opryskiwaczu, czy również zależy na tym dodatkowym zbiorniku, który posłuży nam do umycia opryskiwacza, a w sytuacji nawet bym powiedział awaryjnej posłuży jako dodatkowy zbiornik cieczy, który możemy przepompować do zbiornika głównego i dodatkowo jeszcze mamy większą powierzchnię do opryskania. 1, czyli typ zbiornika. 2, pojemność, ponieważ tak jak wspominałem, optymalne kończą się na 600 litrach, a jeżeli nam z wielkości gospodarstwa wychodzi, że potrzebujemy opryskiwacza większego, przykładowo 1000 litrów, już mamy odpowiedź. Idziemy w kierunku opryskiwaczy serii Heros.
Drugie pytanie, czy trzecie z kolei byśmy mogli powiedzieć sobie, na czym w opryskiwaczu jeszcze nam zależy? Przede wszystkim na belce. Czyli jeżeli szukamy prostego opryskiwacza z małą belką, małą szerokością roboczą, możemy sobie rozgraniczyć seria Optimal czy Heros, ponieważ obie mają belkę ręcznie rozkładaną. Ale już jeżeli potrzebujemy belki hydraulicznie rozkładanej, znowu skierujemy się w kierunku opryskiwaczy serii Heros. I powiedzmy sobie również o belkach w tych opryskiwaczach. Prezentowana tu belka jest to przykład wręcz książkowy, jak wygląda najprostsza z belek dostępnych w naszych opryskiwaczach zawieszanych. Jest to belka 12-metrowa, belka, którą jak widzimy jest podnoszona ręcznie, czyli za pomocą tej kolby zmieniamy sobie wysokość. Po drugie, belka nie posiada stabilizacji, tak jak mówię, to jest podstawa. Druga rzecz, układ cieczowy cały jest oparty oczywiście na rurkach kwasoodpornych, ale z pojedynczymi głowicami, z pojedynczym jednym rozpylaczem. To jest przykład belki ręcznie rozkładanej, która występuje w opryskiwaczach serii Optimal oraz w opryskiwaczach serii Heros. Tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy mieć belkę hydraulicznie rozkładaną, musimy wybrać już docelowo opryskiwacze serii Heros i tu mamy do wyboru również kilka belek. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć, jaką szerokość roboczą możemy wybrać, mamy do wyboru belki PHH, belki PHX oraz belki PHA. 3 modele belek. Te belki się różnią w sposób znaczący. Wysokością transportową, sposobem rozkładania, całym zakresem szerokości, jakie możemy sobie dobrać. Najczęściej wybieraną przez Was, przez naszych klientów belką dla opryskiwaczy serii Heros jest to belka PHX, która występuje w kilku zakresach szerokości. Od 12 poprzez przykład tutaj 15-metrowej belki, kolejna belka 16-metrowa, aż do belki 18-metrowej. Więc mamy tutaj 4 zakresy szerokości, a tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, do którego odsyłam, szerokość belki, typ belki zależy od wielkości gospodarstwa, wielkości działek oraz wielkości gospodarstwa, jakim chcemy pracować nad tym opryskiwaczem. Belka PHX charakteryzuje się takim kształtem litery X, stąd jej nazwa. System rozkładania jest bardzo uniwersalny i świetnie sprawdzający się w gospodarstwach mniejszych, tam gdzie tych dużo mamy przeszkód, słupy, krzewy, różnego rodzaju przeszkody, gdzie często trzeba belkę składać. Dlaczego jest taka wygodna? Ponieważ jest to belka w pełni niezależnie rozkładana. Możemy sobie składać osobno prawą, lewą stronę, możemy sobie niezależnie zamykać również część tej belki, czy tak zwane ćwiartkę. I niezależnie od tego, jak chcemy tą belką sterować, możemy w każdej chwili zablokować układ stabilizacji, złożyć tylko jedną stronę, minąć przeszkodę, rozłożyć belkę, odblokować oczywiście stabilizację i dalej wykonywać zabiegi. Ale to jest tylko pół sukcesu, że jest niezależnie rozkładana. Drugą ważną rzeczą jest sposób jej rozkładania, ponieważ belka rozkłada się od siebie. Czyli najprościej mówiąc, dojeżdżamy do słupa, redukujemy szerokość roboczą, mijamy tą słup o tą grubość, tą rezerwą, rozkładamy i możemy wykonywać zabieg. Belka przy składaniu i rozkładania się nie potrzebuje miejsca na składanie. Ona nie uderzy w żadną przeszkodę, ponieważ zamyka się do góry, dlatego też system składania ten pozwala na szybkie manewrowanie, szybkie omijanie przeszkód. Stąd sukces tej belki, stąd taka popularność tego rozwiązania. Ale tak jak wspomniałem, ta belka ma zakres szerokości od 12 do 18 metrów. A co jeżeli potrzebujemy belki szerszej, belki 20-21 metrowej? Tu już mamy belkę PHH. Jest to belka dużo bardziej, jak zobaczymy sobie, masywniejsza. Ale dlaczego? Ponieważ ramy jest dużo większe i też ten ciężar musimy na tej belce unieść. Ta belka z kolei występuje w szerokościach od 15 do 24 metrów. Oczywiście uzależnione jest to również całą ramą opryskiwacza, wielkością tej ramy i masywnością, żeby ten ciężar cały dźwignąć. System rozkładania tych pierwszych ramion jest podobny jak w belce PHX, czyli ramiona się obalają na bok, ale później już system idzie tą stronę. Czyli musimy pamiętać, że w przypadku belki PHH ta belka potrzebuje miejsca na złożenie bądź rozłożenie, czyli przy redukcji szerokości musimy o tym pamiętać. I tak jak w belce PHX mogliśmy każdą częścią niezależnie sterować, tu ten system jest już ograniczony. Pierwsze elementy idą razem, czyli jest tak zwana częściowo zależnie rozkładana belka, a dopiero ostatnie fragmenty belki są niezależnie rozkładane. Dlatego też wybierając szerokość roboczą belki, wybierając typ belki, musimy pamiętać o tym, na jakiej szerokości się chcemy zatrzymać. Czy szukamy belki bardzo szerokiej, rzędu 21-24 metrów, nie mamy wyjścia, idziemy w kierunku PHH, czy może belka 15, 16 czy 18 metrowa i możemy wybierać pomiędzy belką PHX a belką PHH. I tu już sobie możemy zadać pytanie konkretne, który system rozkładania jest dla nas lepszy lub często
Aspekt ekonomiczny odgrywa znaczenie, ponieważ belka PHH jest znacząco droższa i może się okazać, że to tańsze, prostsze rozwiązanie będzie dla nas nawet z punktu widzenia ekonomicznego bardziej uzasadnione. Mówiliśmy o belce PHX, mówiliśmy o belce PHH, ale w opryskiwaczach serii Heros mamy w ofercie jeszcze belkę PHA. Niestety w danej chwili, na czas nagrywania filmu, nie mieliśmy dostępnego opryskiwacza zawieszanego z belką PHA, dlatego zapraszam, podejdźmy do opryskiwacza serii Apollo, gdzie ta belka, tak samo jak belka PHX, występuje w niezmienionej formie, więc możemy sobie na przykładzie tego opryskiwacza pokazać Państwu trzecią dostępną belkę w opryskiwaczach serii Heros. Zapraszam, podejdźmy do belki. To, co się rzuca już na pierwszy rzut oka, to bardzo nisko położony środek ciężkości. Ta belka cała spoczywa na poziomie, tak tu widzimy, bardzo nisko, przez co cała maszyna jest bardzo stabilna. Nie ma problemu, tak jak w belce PHX, z jej wysokością, z przejazdami czy w mniejszych gospodarstwach. Zdarza się, że nie mamy tak wysokich zabudowań, w których możemy wjechać bez problemu, jeżeli chodzi o garażowanie maszyny. Więc tutaj wygrywamy na pewno środkiem ciężkości, nisko położonym. Belka ta, również tak jak w przypadku belki PHX, jest belką niezależnie rozkładaną, ale pamiętać trzeba o dwóch aspektach. Po pierwsze, system rozkładania jest poziomy, więc tu musimy mieć miejsce, tak jak w przypadku belki PHH, żeby tą belkę rozłożyć przy przeszkodach bądź przy jakichś różnych przejazdach, więc musimy pojechać trochę dalej, belkę złożyć, rozłożyć, znowu dopiero możemy wykonywać zabieg. Drugi aspekt to jest to, że belka cała, tak jakbym to pokazał może na dłoniach, jest złożona w ten sposób. Czyli rozkładając musimy otworzyć najpierw jedną stronę, drugą. Na polu możemy w pełni niezależnie sobie sterować stronami, ale do transportu znowu musimy pamiętać o jej kolejności. Oczywiście, jeżeli o tym zapomnimy, nie uszkodzimy, ale belka będzie niemożliwym złożyć w kolejności odwrotnej. Czyli tak jak tu mamy prawą stronę, ona jest z zewnątrz, lewa jest wewnątrz. Wróciliśmy do opryskiwaczy zawieszanych, bo przecież w końcu o nich jest ten film. Na przykładzie tych trzech sztuk, a tak naprawdę na przykładzie Optimala i Herosa, możemy sobie omówić sposoby sterowania, kwestie wyposażenia, ale przede wszystkim sterowania opryskiwaczem. Ponieważ jest to opryskiwacz zawieszany, siedzimy sobie wygodnie w kabinie ciągnika. Załóżmy, że mamy szczelną kabinę, hermetyczną, w komfortowych warunkach sobie pracujemy, ale musimy sterować zabiegiem. Musimy wyłączyć zawór wtedy, kiedy na przykład dojeżdżamy do uwrocia. Może musimy regulować ciśnienie, bo tego wymaga nam teren. Może musimy zredukować szerokość roboczą belki, więc cały czas musimy kontrolować pracę opryskiwaczy. I teraz najważniejszą rzeczą jest dokładne dawkowanie cieczy, dokładna aplikacja preparatu. Więc tutaj mamy do wyboru pozostać przy zaworach ręcznie sterowanych, ale pamiętajmy, musimy otwierać szybę, wychylać się do zaworu, który znajduje się na opryskiwaczu, w przedniej części zbiornika. Możemy doposażyć ten opryskiwacz w sterowanie elektryczne, częściowe lub w całości, więc wtedy wygodnie będziemy mieli pod ręką panel z przełącznikami, które komfortowo możemy sobie obsługiwać. Mamy wtedy zdalne sterowanie zabiegiem, ale pamiętajmy, że zdalne sterowanie zabiegiem nadal nas zmusza do pamiętania o tym, że każdy preparat, każda zmiana dawki wymaga korekty. Lub doposażamy sobie opryskiwacz w rozwiązanie najwygodniejsze, czyli komputer, zależnie od tego komputer z nawigacją czy bez, ale wtedy nie tylko mamy zdalne sterowanie pod ręką, ale również komputer za nas pilnuje utrzymania dawki. Czyli niezależnie od tego, czy pojedziemy szybciej, czy wolniej, będzie górka, ten komputer cały czas będzie pilnował, aby ta dawka była na poziomie takim, jaki sobie wcześniej zaprogramowaliśmy. A do tego, jeżeli wybierzemy komputer z nawigacją, komputer za nas będzie odcinał dopływ cieczy na przykład na uwrociach, na klinach, tam gdzie ta powierzchnia już została wykonana, kiedy ten zabieg już byłby powtórzony, byłoby to w sposób negatywny dla samej rośliny, a z drugiej strony z punktu widzenia ekonomicznego podwajamy wydatek cieczy, drugi raz pryskamy niepotrzebnie. Ale o samych komputerach, o samych sterownikach mam pomysł, żeby zrobić film następny. Na razie skupmy się na doborze, czyli zostajemy przy zaworach ręcznych, elektrozaworach bądź komputerze. Kolejne gro wyposażenia są to już aspekty te, które pozwolą nam na wykonywanie czy przygotowanie cieczy. Standardowo wszystkie opryskiwacze zawieszane, niezależnie od tego, czy to jest ten mały, 400-litrowy, duży, 1900 litrów, ten z komputerem, czy ten bez, ten z belką ręczną, czy ten z hydrauliczną, posiadają w standardzie zawór pod pokrywą. I teraz ten mały opryskiwacz nie jest problemem na tej wysokości, kiedy preparat musimy wlać. Ale już dla opryskiwacza, który ma ponad 2 metry, to już musimy wchodzić na podest. Dlatego tak ważnym jest dobór tego parametru. Oczywiście w zależności od tego, kto wykonuje zabiegi. Osoba młoda, która ma dźwignąć bańkę czy worek z nawozem do góry, to nie będzie dla niej problemem. Ale jeżeli osoba już jakiś emeryt w wieku starszym i ona skupia się w gospodarstwie na wykonaniu zabiegów, tak ważne jest to, żebyśmy dobrali, sprecyzowali sobie, jaki to rozwadniacz ma być. Ale o samych rozwadniaczach również był film, do którego odsyłam. U góry gdzieś tu będzie dla Państwa link. Można sobie zobaczyć i porównać, jak wygląda opryskiwacz
jak wygląda rozwadniacz pod pokrywą, ten standardowy, jak wygląda ten z rozbudowanym myciem butelek, a jak wygląda ten boczny, bardzo wygodny, który jest tutaj zamocowany w tych dwóch Herosach, ale to już zapraszam do tego filmu, w końcu po to je robimy. Skupmy się na kolejnym wyposażeniu, czyli przyłączach, jakie możemy mieć w opryskiwaczu, w jaki sposób chcemy tankować ciecz. Zapraszam, podejdźmy do Herosa. Tutaj mamy zamontowane przyłącze tak zwane eżektorowe, czyli mamy przyłącze, gdzie wygodnie sobie możemy podpiąć przewód, którym pompa sobie wygodnie zassie ciecz z innej bańki. Na przykład z Mausera, w którym woda była wstępnie przygotowana lub się ogrzała, w którym na przykład RSM trzymaliśmy i chcemy go zatankować, więc wygodnie sobie podłączamy wąż do zbiornika, przełączamy zawór kulowy i ta pompa, która jest na opryskiwaczu, zassie nam ciecz do zbiornika głównego, a my tylko musimy pilnować, aby ta ciecz była zatankowana w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Drugim rozwiązaniem, ponieważ tu my sami musieliśmy zassać tą ciecz, czyli zaciągnąć ją, to ta pompa zrobiła, więc podajemy wodę, która nie była pod żadnym ciśnieniem, ale gdybyśmy chcieli zatankować wodę z wodociągów i teraz tu mamy 1300 litrów, jeszcze nie jest strasznie wysoko, więc nie ma problemu ten wąż z wodociągu włożyć pod pokrywę i go tam przymocować, żeby nam nie wyleciał. Ale jeżeli to był zbiornik 1600 litrów, 1900, to nawet ja już bym miał problem tam sięgnąć. Po co mamy wchodzić po podejściach? Możemy zamocować przyłącze hydrantowe, czyli my tu albo tej średnicy wężem, albo robimy redukcję i możemy podłączyć wodę, która jest ciecz podawana pod ciśnieniem z wodociągu, z hydrantu, z motopompy, ze studni głębinowej. W ten sposób z jednej strony mamy eżektor, którym zasiemy, a z drugiej strony mamy przyłącze hydrantowe, którym pchamy ciecz, która ma służyć do przygotowania tej cieczy roboczej. Kolejnym ważnym aspektem, może tym, którym decydowaliśmy się na rezygnację z Optimala na korzyść Herosa, był ten zbiornik na czystą wodę, abyśmy mogli umyć opryskiwacz już na polu, zaraz po skończonym zabiegu. Niestety, czy stety, decydujemy się na konfigurację opryskiwaczy stricte po zamówieniu klienta, więc zdarza się, że klient, który wybiera Heros, który ma zbiornik na czystą wodę, nie decyduje się na płuczkę. My jednak namawiamy do tego, aby ten opryskiwacz serii Heros w te płuczki doposażać, dzięki czemu mamy zawór, który uruchamiamy na polu i ta dysza będzie rozpłukiwała nam czystą wodę po całym zbiorniku. Ona będzie płukała nam zbiornik i wtedy zaraz po skończonym zabiegu w bardzo dokładny sposób możemy ten zbiornik opłukać i tą ciecz wypchnąć, przepłukać sobie układ tłoczący, a te płuczyny wypryskać na polu bez problemu, że w domu nie będziemy mieli co z tymi odpadami zrobić. Omówiliśmy sobie to, co jest z przodu zbiornika, omówiliśmy to, co jest z boku, a zapraszam na bardzo ważną rzecz, czyli to, co jest z tyłu. A co? Zapraszam, zobaczymy. Jedną z rzeczy, która ma największy wpływ na dokładność wykonywania zabiegu, są to same już rozpylacze. Czyli z jednej strony ostatni element, który ma kontakt z cieczą, ale też ten jeden z najważniejszych, który odpowiada za równomierne nałożenie cieczy na powierzchnię opryskiwaną na roślinę. I tu w przypadku opryskiwaczy zawieszanych musimy sobie zaznaczyć jedną rzecz. To, co mówiłem na przykładzie Optimala, czyli opryskiwacza z tą prostą belką, wszystkie opryskiwacze Heros czy Optimal, niezależnie od wielkości, czy to będzie 400 litrów czy 1900, posiadają w standardzie pojedynczą głowicę z jednym rozpylaczem. Jeżeli dla nas to jest wystarczające i zamontujemy odpowiedni rozpylacz, który spełni nasze oczekiwania, to jest sposób w zupełności wystarczający. Ale w dobie dzisiejszej technologii, w dobie dzisiejszej ilości rodzajów preparatów, ilości i jakości zabiegu, musimy pamiętać o tym, że są pewne rozpylacze, które są dedykowane do pewnych zabiegów, ale również do pewnych upraw. I tutaj skłaniałoby się ku temu, żeby opryskiwacz zamienić tą głowicę pojedynczą na głowicę wielopozycyjną, po to, aby zamontować tych kilka typów rozpylaczy i później w prosty, szybki sposób, nawet jeżeli to trzeba będzie zrobić na polu, przekręcając głowicę, wybrać ten rozpylacz, który będzie najlepszy nawet w danej chwili wykonywania zabiegu. Ponieważ to, że my przygotowujemy ciecz roboczą, to, że konfigurujemy maszynę w gospodarstwie, ale wtedy, kiedy już dojedziemy na pole, a to może być kwestia nawet pół godziny, godziny, te warunki pogodowe mogą się na tyle zmienić, że cały zabieg będzie wymagał zmiany rozpylaczy i teraz nie wyobrażam sobie, kiedy na belce na przykład 24-metrowej mamy 48 głowic i my z reklamówką chodzimy i zmieniamy pojedyncze głowice. Po to są właśnie te głowice wielopozycyjne, abyśmy to w prosty sposób, bezpieczny dla nas i wygodny, mogli sobie te rozpylacze w każdej chwili zmieniać. A jakie te rozpylacze? Już pokrótce Państwu wyjaśniam. Na konkretnie tym przykładzie możemy wyjaśnić, dlaczego ta głowica wielopozycyjna jest tak ważna lub
Dlaczego klient w tym przypadku się tak zdecydował? Po pierwsze, mamy standardowy rozpylacz, jest to dysza uniwersalna, która w większości przypadków się sprawdzi, ale pamiętajmy o tym, że warunki pogodowe są różne. I teraz w przypadku niekorzystnych, wtedy kiedy zaczyna wiatr znosić tą ciężar roboczą, ważnym jest to, aby wybrać rozpylacz, ten, który będzie do tego odpowiedni. Czyli tu mamy przykład rozpylacza eżektorowego, tak zwanego na wiatr, ale notabene to jest też również połączenie tego rozpylacza z dyszą dwustrumieniową, czyli bardzo kompaktowa, uniwersalna dysza do wykonania zabiegów nie tylko podczas wiatru, ale zawsze tam, gdzie zależy na dokładnym pokryciu, czyli 2 strumienie pozwolą na dokładniejsze, precyzyjne nanoszenie cieczy roboczej na powierzchnię opryskiwaną, czyli na roślinę. Kolejnym typem rozpylacza są to rozpylacze, jak tu widzimy w przypadku wielootworowych do ORSM-u, czyli tu mamy standardowy rozpylacz, mamy rozpylacz na wiatr i mamy rozpylacz do ORSM-u. Już mamy zajęte 3 gniazda. 2 kolejne, które są również zajęte, są to dla innych rozpylaczy, bo są o innym rozmiarze, dzięki którym możemy uzyskać inne dawkowanie. Ale tak jak wcześniej wspominałem o komputerach, tak o samych rozpylaczach również porozmawiamy sobie w przyszłości w kolejnym filmie dedykowanym typowo dla rozpylaczy. Tu jeszcze możemy zauważyć, obok głowicy znajduje się dioda, lampka oświetlająca stożek cieczy, czyli ta, która umożliwia pracę w nocy, ale przede wszystkim umożliwia kontrolowanie tego zabiegu w sposób, bym powiedział, bardzo dokładny, bo widzimy wtedy, czy z danego rozpylacza ta ciecz się wydostaje, czy ta ciecz nie jest zakłócona. Ale o tych lampkach, o sposobie oświetlenia lampami belki również powiedzieliśmy sobie w poprzednim filmie, do którego również odsyłam do zobaczenia, jako wstępu do całego konfigurowania opryskiwacza. Na przykładzie tylko tych 3 maszyn, mam nadzieję, że w sposób dla każdego zrozumiały, przedstawiłem, jak dojść do tego, żeby ta maszyna, którą sobie wybierzemy, skonfigurujemy, była najlepiej dobranym opryskiwaczem, jaki kiedykolwiek wybieraliśmy. Czyli musimy pamiętać o zbiorniku Optimal czy Heros, dwukomorowy czy trzykomorowy, o pojemności większej, mniejszej, ale to dedykowanej dla Państwa gospodarstwa. Pamiętajmy o tym, że mamy ciągnik, który musimy agregować i musi to wszystko poradzić. Oraz kolejna rzecz, jedna z najważniejszych, belka i wyposażenie. Belka, mamy kilka typów belek, w zależności od tego, jaką szerokość chcemy wybrać oraz który sposób rozkładania będzie dla nas najwygodniejszy. Kwestia komputera czy sterowania, kwestia rozpylaczy głowicy pojedynczej czy głowicy wielopozycyjnej, rozwadniacz w sicie czy rozwadniacz jednak boczny. To od Państwa zależy. My jesteśmy w stanie dla Państwa skonfigurować każdą maszynę bardzo indywidualnie, także nie robimy 2 takich samych maszyn, robimy maszyny tak, jak Wy tego oczekujecie. Jeżeli ten film się podobał, zostawcie lajka, subskrybujcie, aby nie przegapić następnych, a już serdecznie zapraszam do kolejnego filmu o opryskiwaczach Apollo. Na przykładzie, tak jak tu mówiliśmy, Herosów, na przykładzie Apollo mówimy sobie, jak skonfigurować maszynę o pojemności 1000 do 2000 litrów, belka 15-21. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!